Cześć, z tej strony Mariusz z Okiem Plecaczka. Ostatnio podróżowaliśmy po Wyspach Owczych, a dziś zapraszam na test. Dziś zaprezentujemy kolejne urządzenie Apple CarPlay Android Auto. Jest to urządzenie marki Aochi model BM6. Urządzenie dedykowane dla motocykli BMW wyposażonych w uchwyt GPS. Jak pamiętacie, ostatnio gościło u nas już urządzenie Aochi, które testowaliśmy na motocyklu R1250RT i było to urządzenie C6 Pro wyposażone w kamery, czujniki ciśnienia. Zanim przejdziemy do prezentacji i testu, przypominam, że na stronie aochi.com jest do wykorzystania na asortyment motocyklowy kod, który przygotowaliśmy razem z producentem urządzenia. Kod to Okiem Plecaczka i uprawnia on do 22% zniżki na urządzenia z kategorii motocykle. Link i kod w opisie filmu, także zapraszam zainteresowane osoby. Jeśli chodzi o urządzenia tego typu, czyli dedykowane dla motocykli BMW, to są urządzenia BM6 i BM7. Można je dokupić osobno też z czujnikami ciśnienia, jeżeli Wasz motocykl nie jest wyposażony w takie właśnie czujniki. Tak, jeśli chodzi o samo urządzenie, tak jak mówię, jest ono dedykowane dla uchwytu GPS. Mamy tutaj bazę do wpięcia. Dodatkowo urządzenie fabrycznie wyposażone jest w daszek, także jest to na pewno plus. Jeśli jeździmy w słoneczne dni, to ten daszek na pewno też robi doskonałą robotę. Mamy też od spodu złącze USB-C do podpięcia zasilania i złącze karty microSD do aktualizacji oprogramowania. Takie oprogramowanie już udało mi się zaktualizować, ponieważ producent wprowadził aktualnie język polski do tego urządzenia. Samo urządzenie ma 6 cali, 16 na 8 cm, czyli proporcje 2:1 i mniej więcej przypomina to z R1300GS Adventure. Jeśli chodzi o opakowanie, to jest one dość sporych rozmiarów. W środku, jak zauważycie, samo urządzenie jest dość dobrze zabezpieczone w takim bąbelkowym opakowaniu. Dostaliśmy od producenta wersję z czujnikami ciśnienia. Tak jak mówię, jest to osobne wyposażenie, jeżeli w Waszym motocyklu nie jest to fabrycznie zamontowane. I to praktycznie wszystko. Mamy jeszcze instrukcję obsługi i to jest wszystko, co znajdziemy w opakowaniu. Jeśli chodzi o montaż samego urządzenia, ponieważ mamy tu dedykowaną bazę do uchwytu GPS, to tutaj wkładamy, klikamy, zabezpieczamy, przekręcamy kluczyk i urządzenie jest zabezpieczone. Dodatkowo dodam, że jest tutaj wodoodporność IP67, więc nie jest straszny jakiś deszcz, kurz czy błoto. Demontaż też jest dziecinnie prosty, czyli przekręcamy kluczyk, odbezpieczamy i ściągamy urządzenie i mamy je w swoich rękach. Pora na pierwsze uruchomienie. Jak widzicie, ekran przypomina taki licznik samochodowy wyskalowany do 220 na godzinę. Tutaj mamy wyświetlane ciśnienie dokładnie z czujników, jako że ten motocykl jest wyposażony, więc podczas jazdy są tutaj wskazania komputera. Mamy jeszcze kompas, łączy się, bo jest tutaj wbudowany GPS, więc łączy się z GPS-em, żeby wskazywać chociażby prędkość czy położenie według kompasu. Automatycznie zaktualizowała nam się też godzina. Przejdźmy krótko przez menu, które oferuje nam to urządzenie. Mamy możliwość podłączenia CarPlay lub Android Auto i spróbujemy z obu tych opcji dzisiaj skorzystać. Mamy możliwość wyboru jasności. Aktualnie jest ustawiona automatyczna jasność. Mamy też dedykowane ekrany dla motocykli BMW. Tych ekranów jest raz, dwa, trzy, czyli tu mamy ciśnienie i tu mamy wskazania, które pokazuje nam komputer, zasięg, temperatura, etc. Jak widzicie, wszystko jest w języku polskim przetłumaczone.
Jedynym nieprzetłumaczonym, o ile dobrze pamiętam, elementem to jest ustawienie czasu, gdzie mamy year, month, day, hours, minutes, seconds, system and zone. To też pobiera się automatycznie z danych GPS. Natomiast idąc po kolei przez ustawienia, mamy przycisk pomocniczy. Do czego to służy, to wyjaśnię w momencie, kiedy połączę się z Android Auto. Mamy wygaszacz ekranu. Raczej z tego nie będziemy korzystać podczas jazdy. Po minucie może nam się wyłączyć ekran. Automatyczne ustawienie jasności, więc możemy sobie dać na auto, wybrać zakres jeszcze podświetlania. Ciśnienie opon, jeżeli podłączymy czujniki, to podejrzewam, że trzeba będzie skonfigurować najpierw te czujniki, a jako że jest tutaj pobierane to wszystko z danych BMW, to automatycznie podczas jazdy ciśnienie będzie pokazywane. Ustawienie czasu pokazywałem, sporo języków do wybrania, w tym już język polski po aktualizacji. Wybór kilometry lub mile. Można wyczyścić historię połączeń wszystkich telefonów, sformatować kartę, którą można wrzucić z tyłu, jak pokazywałem wcześniej. I dodam, że ta karta jest tylko do aktualizacji oprogramowania, bo nie znalazłem innego zastosowania. Można przywrócić ustawienia fabryczne i sprawdzić, jaką mamy wersję aktualnie zainstalowaną oprogramowania. Oprogramowanie i instrukcja do pobrania ze strony aochi.com. Tam jest też filmik pokazujący, jak zaktualizować urządzenie. Także w razie W zapraszam do strony producenta. Teraz czas na test połączenia. Na dzień dobry weźmy Android Auto. Mamy połączone. Szukamy ustawień Bluetooth. Musimy wyszukać tego urządzenia BM6. Kliknąć powiąż. Jak widzicie, uruchomiło nam się Android Auto. I mamy połączone. Także tak to wygląda. Standardowo menu jest tutaj na dole, jak to Android Auto. I wcześniej tłumaczyłem, po co jest w menu przycisk, czy opcja przycisk pomocniczy. Jak widzicie, jest on włączony i w tym momencie, jeżeli jesteśmy połączeni z Android Auto, to mamy tutaj guzik, który możemy sobie poprzesuwać gdziekolwiek jest nam wygodnie, tak żeby w razie W wrócić do ekranu startowego, czyli do tych liczników. Tak to wygląda. Krótko o działaniu Wonderwheela. Jeśli chodzi o Android Auto, to standardowo mamy możliwość kręcenia tutaj kółkiem prawo-lewo, wybierania tutaj danej opcji, która nam jest potrzebna. Także tak to wygląda. Tu mamy możliwość jeszcze przytrzymując przełączania ekranów, czyli mamy ekran główny, ekrany tutaj związane z BMW i przytrzymując dłużej powinniśmy wrócić do nawigacji i tak też się stało. Także nie odrywając rąk od kierownicy możemy śmiało sobie korzystać z udogodnienia, jakie daje nam Android Auto. Oczywiście po podłączeniu, sparowaniu kasku z zestawem głośnomówiącym mamy możliwość sterowania muzyki. Także wszystkie te udogodnienia, które daje nam połączenie z tym urządzeniem. Pora na prezentację, jak urządzenie zachowuje się z Apple CarPlay. Przełączamy tutaj na CarPlaya i tak samo w urządzeniu włączamy Bluetooth. Wyszukujemy BM6. Łączymy.
i mamy Apple CarPlay na wyświetlaczu, standardowo mapę Google i przy okazji działanie tego systemu z Wonderwheelem też mamy możliwość przełączania. Tu jest o tyle fajnie, że to boczne menu możemy sobie przechodzić, przełączając czy przewijając tutaj kółko i wybierając daną opcję. Mamy możliwość wyboru, wyszukiwania, tak? I działa to jak z każdym Apple CarPlay i Android Auto, czyli Wonderwheel funkcjonuje na tym urządzeniu tak samo. Mamy też możliwość tutaj tego kółeczka, sobie przesunięcia, powiedzmy tutaj, włączenia, przejścia do głównego menu. A teraz zapraszam na test praktyczny. Pozwólcie, że zostanę już przy Apple CarPlay i zobaczymy, jak to urządzenie sprawuje się podczas jazdy. Dobrze, zatem zapraszam na test drogowy. Wyznaczymy sobie trasę do domu. Jeśli chodzi o menu urządzenia, to już przez nie przebrnęliśmy. Jak widzicie, jasny, 800 nitów ekran. Celowo nie ściągałem foliki. Po pierwsze, dużo lepsze nagrania wychodzą, bo tak jest świecący ekran. Po drugie, jest dość matowy ten ekran dzięki tej folice i myślę, że dużo lepiej to wygląda. Ja tutaj z tyłu jeszcze jako pasażer mogę powiedzieć, że wielkość tego 6-calowego ekranu jest optymalna. Nie kłóci się z wyświetlaczem TFT. Ekran jest bardzo jasny. Fajnie to widać. Ja dodam, że mamy mocne słońce tutaj, które świeci w nas, natomiast fajnie z tej strony świecącego słońca zasłania nam ten daszek. I to ja myślę, że to jest must have w takich urządzeniach dodawane przez producenta. Nie wszystkie urządzenia to mają. Także tak jak powiedziałam, wielkość jest optymalna. Ja tutaj z tyłu jestem w stanie przeczytać wszystko. I wskazówki, i ile minut do celu i tak dalej. I z perspektywy użytkowania Android Auto i użytkowania Apple CarPlay, moim zdaniem lepiej to wszystkie urządzenia działają na Apple CarPlay. Ale to jest moje też subiektywne zdanie. Zgodzę się tutaj z Agatą. Ja też dlatego od pewnego czasu korzystam z Apple CarPlay do nawigowania w urządzeniach przeznaczonych do tego, natomiast telefon służy mi podczas jakichś spacerów do wykonywania zdjęć. Także typowo kupiony, nie jestem jakimś zwolennikiem iPhone'ów, ale do tego typu urządzeń myślę, że zdecydowanie warto wybrać urządzenie z iOS-em. Kolejny raz przetestowaliśmy dla Was urządzenie Apple CarPlay Android Auto. Połączenie z dwoma systemami, jak widzieliście, działanie z Wonderwheelem. Urządzenie 6-calowe, moim zdaniem dość słusznych rozmiarów. Jest jeszcze dostępne 7-calowe, wersja z czujnikami dla osób, które nie mają motocykla wyposażone w te czujniki. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony producenta aoci.com, gdzie przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy okiem plecaczka uprawniający do 22% zniżki na urządzenia z kategorii motocykla. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.